Siemka, ja jestem Adacho i nie sądziłem, że kiedykolwiek ujrzę marchwiaka różanego w pięści północnego króla światów. Ale ten dzień nadszedł. Goku Black w Super Saiyanie Rose z nałożonym Kaiokenem. Oczywiście jest to fanowska manga, nieubłagane zniekształcenie The Inhonorable Distorsion autorstwa Francuzów. Oczywiście jest to historia Mirai Channel 9.5 i dobrze nam znany Shibidams, autor mangi Yardrats, którą też na moim kanale kilka lat temu omawiałem. Bardzo fajna historia, polecam wam sobie ogarnąć, jeśli jeszcze jej nie widzieliście. Tutaj mamy historię, która też, tak samo jak historia Yardrats, opowiada o tym powiedzmy nieodkrytym fragmencie świata Dragon Ballowego, czyli o tym, co działo się z Future Trunksem i z Future Mai, po tym jak po swojej sadze w Dragon Ballu Super wrócili do siebie. Nie jest tam życie usłane różami, ale jest jedna róża. Jest jeden marchwiak różany, który ostatnio oznajmił, że ze względu na to, że jako jeszcze Zamasu, jako uczeń na Kaioshina uczył się u Północnego Króla Światów, to jest akurat wątek, który trochę jakby jest dla mnie niezrozumiały, bo tak, oczywiście, Zamasu uczył się u Króla Światów, ale to nie był nasz Król Światów, a tutaj w mandze design był dokładnie taki sam jak nasz 7. Wszechświata, przecież Zamasu jest z Wszechświata 10. Niemniej to, że korzysta z ciała Goku, który potrafił Blue Kaiokena i jako, że Zamasu też się uczył Kaiokena, myślę, że tutaj mamy takie nienaciągane rozwiązanie, w którym Goku Black nakłada tego Kaiokena na Super Saiyanina Rose. Jak odpowie Trunks? Czy zobaczymy jakąś odpowiedź? No bo Trunks ostatnio używał formy Ikari, tego nie wiem. Kaioken, czy wszystko na nic? Czy wszystko zakończone? Czy to już po wszystkim? Czy ptoki się rozleciały i musztarda też się wylała? Tytuł nam tutaj zadaje takie otwarte pytanie. Jedna rzecz techniczna tycząca się tego rozdziału. Jest on, nie powiedziałbym, że krótki, ale nie jest też długi i mógłbym wam przeczytać kolejny rozdział, ale biorąc pod uwagę, że na stronie Dragon Ball Multiverse, już wam pokazuję, na stronie Dragon Ball Multiverse mamy, no nie widzicie tego, ale rozdział 6, ja sobie zerknę, ma 26 stron póki co i on jest niedokończony, czyli następny rozdział jest niedokończony. Gdybym dzisiaj miał przeczytać kolejny raz 2 rozdziały, to następnym razem musiałbym przeczytać kilka stron tylko. To trochę nie ma sensu, więc dzisiaj przeczytamy tylko jeden rozdział. Ten odcinek będzie nieco krótszy, chyba że będę dużo gadał, póki co dobrze mi idzie. A w następnym odcinku zerkniemy sobie na rozdział 6, jak on już będzie ukończony, bo nie chciałbym, żeby po prostu 3 strony, czy tam 4 strony, ile tam zostało do końca, przed końcem po prostu robić pauzę, no nie? Także, przechodzimy do historii. Maksimum, wykrzykuje tutaj Goku Black. Swoją drogą mamy tutaj jeszcze informację na stronie Dragon Ball Multiverse, że mamy nowy komiks, który nazywa się Promesse. Po francusku obietnica i będzie on w języku polskim, także tak się prezentuje okładka, wygląda całkiem fajnie, także koniec tych dygresji, przechodzimy do historii. Kaioken Maximum, wykrzykuje Goku Black. Nie wiem, dlaczego używa tutaj słowa maksimum, skoro wydawało mi się, że po prostu miał włączyć zwykłego Kaiokena, w sensie podwójnego. Goku nie używał słów maksimum. Maksimum Kaioken to było coś, co widzieliśmy na przykładzie Uba w Dragon Ball Multiverse, więc może tutaj była jakaś inspiracja tą mangą, zwłaszcza, że jesteśmy na stronie Dragon Ball Multiverse. Co sądzisz o mojej mocy, Trunks? Zajebista, co nie? To jest koszmar, obudźcie mnie! Jest dla mnie zdecydowanie za silny. Trunks aż się trzęsie. Mai obserwuje pioruny, wiatr, chmury. Zmiana warunków atmosferycznych nastąpiła ze względu na tę wielką kumulację mocy, którą prezentuje nam Goku Black. Ale Trunks mimo wszystko próbuje stawiać się temu przeciwnikowi, który wygląda na to, że swoim poziomem zdecydowanie przewyższa naszego bohatera. Goku Black bez problemu odpiera ataki Trunksa. Chmury się przerzedzają ze względu na tę aurę, którą widać dosłownie z kosmosu. Trunks jest kopnięty w brzuch. Nie wygląda na to, żeby miał kolejne asy w rękawie, mimo tego, że wcześniej widzieliśmy i SSJ2, i formę Ikari, którą ten szlifował pod okiem Whisa, co też było ciekawym rozwiązaniem, natomiast na Kaiokena różanego chyba nie ma żadnej odpowiedzi. Trunks jest uderzony w tył głowy, jest wysłany w stronę ziemi. Twoje cierpienie dopiero się zaczęło, biedny Trunksie, wykrzykuje Black, który... Co tu się dzieje? O, myślałem, że jest kilka różnych Blacków, albo że ktoś tutaj Trunksowi pomaga, ale niestety Trunks jest cięty tymi ostrzami przez Goku Blacka z każdej strony. Cierpienie, tak jak mówi, dopiero się zaczęło. Mai jest świadkiem tego wszystkiego, obserwuje to. Zobaczcie w ogóle na to, że Mai jest w stanie zobaczyć te ruchy. Może Mai tutaj jest
jakimś ukrytym asem w rękawie. Przecież jeśli Mai jest w stanie zobaczyć to wszystko, jest w stanie nadążyć za tą prędkością, może Mai też kryje jakąś specjalną technikę. Jesteś tylko głupim śmiertelnikiem, wykrzykuje Black i wygląda na to, że nadszedł moment w tej mandze, w którym musimy dostać jakiś plot twist. Bo Trunks nie wygląda na osobę, która byłaby w stanie się już sama bronić. Mai jest totalnie zrozpaczona, nawet nie wzięła swojej spluwy w dłoni, nie ma ona zamiaru ratować Trunksa, a Goku Black przygotowuje w swoje ręce kulę energii, która myślę, że tutaj Trunksa może wykończyć, jeśli komuś Trunks nie pomoże, a w zasadzie ktoś Trunksowi nie pomoże, więc być może będzie taka sytuacja. Black rzuca tę kulę w stronę Trunksa. Co będzie dalej? O, wybuch. Okej. Niech będzie, że wybuch. Okej. Czyli mamy wybuch w powietrzu. Black triumfuje nad ciałem Trunksa, który niestety wróciło do bazowej formy. To tak wyglądało tutaj, jakby on miał wygolony totalnie bok i tylko miał taką wyspę na głowie z włosów, ale chyba po prostu nie zostało to pokolorowane. Przychodzisz tutaj i wyzywasz na pojedynek Boga. Naprawdę myślałeś, że mógłbyś mnie pokonać? Powinieneś był zostać tam, gdzie byłeś i prowadzić życie żałosnego robaka, obrzydliwego insekta. Domyślamy się, jaki jest przekaz. Być może Goku Black używa czasem innych słów, ale zawsze przekaz jest ten sam. Jebać śmiertelników, ja jestem debeściak. Wow! Bulma z AWP, kurwa, Asimowem go tam trzepnęła! Klink! Pocisk trafia dosłownie niczym w kampanii prezydenckiej w USA w zeszłym roku. Goku Black w ostatnim momencie się uchyla przed tym pociskiem. Umieraj, ty przebrzydły synu ladacznicy! W zasadzie to Zamasu jest glindem, więc urodził się z drzewa. Bulma obraża tutaj drzewo. Cóż, matko Trunksa. O, patrzcie, Goku Black tylko podnosi rękę i fala uderzeniowa. A nie, on nawet nie uderza Bulmy, tylko jednym ruchem dłoni niszczy broń, z której... No i patrzcie, Asimow poszedł. Pamiętam, jak grałem w CS-a i miałem fazę na te skiny. Wiecie co, ostatnio, jakiś czas temu, już parę miesięcy temu, z Gecikiem rozmawiałem i uświadomił mi fakt, jak drogie są obecnie skrzynki w CS-ie. Ja grałem w CS-a tam w 2014, 15, 16 roku i miałem jeszcze na koncie na Steamie parę skrzynek nieotwartych, które w tamtych czasach były warte 3 centy. I one są teraz warte czasami 16 zł i ich ceny cały czas rosną. I sobie uświadomiłem, że miałem kilka skinów albo skrzynek, które wtedy, na przykład skin AK-47 Redline, Field Tested jakość. I on był warty 5 zł. I teraz te skiny chodzą po kilkadziesiąt albo kilkaset złotych w zależności od jakości. I gdybym wtedy nie sprzedawał tych rzeczy za 3 centy albo za ileś, za nie wiem 50 groszy, to teraz moje konto byłoby znacznie więcej warte, ale nigdy nie miałem tak drogich skinów jak jakiś AWP Asimow, bo to był jeden z popularniejszych skinów. Oczywiście najlepszym dealem to chyba byłoby kupienie skrzynki z Cobblestone'a z jakiegoś turnieju i potem trzymanie jej do dzisiaj. Cóż, matko Trunksa, przepraszam za tę dygresję, ale taki jestem. Musicie z tym żyć. Co za niespodzianka, ale idiotko, chybiłaś. Masz teraz miejsca w pierwszym rzędzie, żeby oglądać, jak twój syn umiera. Ale spokojnie. Będę się delektował wykończaniem go, żebyś mogła zaznać prawdziwej rozpaczy. Mówi Goku Black, który, tak jak mówiłem, niszczy AWP. Goku Black cały czas triumfuje, leżąc nad ciałem Trunksa. Nawet jego dziewczyna przyszła tutaj, żeby zobaczyć, jak Saiyanin umiera. Jak już z nim skończę, będę polował na was wszystkich. Na każdego śmiertelnika, na każdą jednostkę, która jeszcze się ostanie na tym świecie. Ty draniu! Trunks jeszcze jest w stanie wykrzesać ostatnie słowa. O, to ty, Mai. Trunks umrze znowu. Nie mamy sił, żeby się mu przeciwstawić. Nie rozumiem. Whis powiedział, że wszystko będzie dobrze. Ta sytuacja wymsknęła się totalnie spoza naszej kontroli, mówi Mai. Jeśli jakiś cud się właśnie nie wydarzy, myślę, że twoje przylecenie, wasze przylecenie, przybycie do naszej linii czasowej zda się na nic. Trunks, przygotuj się na spotkanie z boską karą. Z boskim sądem w zasadzie. Goku Black podnosi rękę, przygotowując ostateczny cios. No i to jest ten moment, w którym musimy zobaczyć kogoś, kto będzie tutaj... Czy to jest Dzida, która... Chyba tak, bo jeśli weźmiemy pod uwagę aurę, no to tutaj ta aura jest łączona. Czyli to jest Dzida, którą tworzy Goku Black, a to nie jest Dzida, którą ktoś rzuca z nieba w Goku Blacka. Trunks nie ma już nic do powiedzenia... Nie! Czekajcie! Ktoś tu się pojawia! Ja teraz to zauważyłem! Mamy tutaj szaf, czyli takie... On ma kształt jak Zamasu. Szeroki tutaj strój i włosy takie irokezowe to musi być Zamasu. Tak, to jest Zamasu. Zamasu? O nie, jesteśmy zgubieni. Co jest? Ty? Ty.
I ja teraz sobie przypominam, co było na samym początku tej mangi. Na okładce tej mangi jest jakiś zielony Trunks. Patrzcie, jest jakiś zielony Saiyanin. Być może Zamasu w tej linii czasowej pomoże Trunksowi, tylko dlaczego? Kim jest ta postać? Pyta Bulma. W końcu jesteś. Myślałem, że nigdy nie przybędziesz. Matko, Mai, przyjaciele. Przepraszam, nie mam kompletnie sił, mówi płaczący Trunks. Ci bogowie uparcie twierdzili, że śmiertelnicy są potrzebni, więc wyeliminowałem ich, mówi Goku Black, oczywiście Zamasu w ciele Goku Blacka, w ciele Goku. Dołącz do mnie. Połączmy siły we wspólnym celu sprawiedliwości. Sprawmy, żeby te wszechświaty przetransformowały się w promieniujący raj. Plan Zero Śmiertelników jest jedynym efektywnym planem działania. Zamasu nie odzywa się, komentuje, w zasadzie w ogóle nie komentuje, nie odpowiada w żaden sposób na te zachęty Goku Blacka, który wydaje się być pewny siebie, namawiając tak naprawdę samego siebie z innej linii czasowej, więc wygląda na to, że tutaj mamy chyba trochę, na pewno trochę inną sytuację, no co ja gadam, no przecież u nas nie było Kaiokena Blue, ale w przypadku Zamasu też widać chyba różnicę. O czym on gada? Czym jest plan Zero Śmiertelników? Pyta Bulma. Black Goku i Zamasu są tą samą jednostką, ale z innych linii czasowych. W ich poczuciu sprawiedliwości, oczywiście zniekształconym przez jakieś urojenia, przynieśli śmierć wielu ludziom na tym świecie. Sytuacja jest krytyczna. Przegraliśmy. Nic nie może nas ocalić, mówi Mai. Nie przyszedłem do tego wszechświata, żeby ci pomagać! Oszuście! Twoja wizja boskiej sprawiedliwości jest... samolubna. Wow! Zamasu będzie się stawiał Goku, ale Zamasu przecież jest słabszy niż Goku Black, nie ma słabsze ciało. Naprawdę myślisz, że biorę cię na poważnie? Jesteś zabawny. Nie myślałem, że masz takie poczucie humoru. Posiadasz moją duszę. Powinieneś wiedzieć, że humor nie jest moją najsilniejszą stroną. Powtarzam, nie jestem tutaj, żeby ci pomóc z tym zabójstwem. Z tym ludobójstwem w zasadzie. Czy cokolwiek rozumiesz, co się dzieje tutaj? Bulma mówi do Mai. Mai nie rozumie. Zniekształcenie to jest jedyne wyjaśnienie. Tak jak Android 17 i 18, mówi Trunks leżący na ziemi. Niemożliwe. Co miałoby tłumaczyć taką zmianę? Co za ujma! Mówi Goku Black, który w ogóle ma tutaj połamany kolczyk Potara. Czy ja to teraz dopiero Oni się nie mogą scalić. Czy wy to widzicie? Kiedy ten kolczyk Potara został złamany? Chcę zobaczyć ucho... Patrzcie, tutaj jest Goku Black, który ma już złamane... To Bulma mu zrobiła! To Bulma mu zrobiła! Goku Black, teraz to dopiero zauważyłem. Goku Black miał całą Potarę. I w momencie, w którym Goku Black się uchylił przed tym ciosem, pocisk nie trafił w niego, ale trafił w Potarę. Dopiero teraz to zauważyłem. What? Czyli nie mogą się scalić. W zasadzie nawet po co? Nie mogliby się scalać, ale to też my się nie możemy scalić w takim razie. To jaki to będzie miało wpływ na fabułę? Dowiedziałem się o twoich planach od Whisa, anioła z Wszechświata Siódmego. Whis przyleciał do przyszłości, żeby sprawdzić, czy Trunks i Mai dobrze sobie radzą w nowej linii czasowej, którą stworzył Lord Beerus, niszcząc moje istnienie. Czyli dlatego widzieliśmy tę wstawkę z Beerusem, który szukał Whisa i Whisa nie było, czyli Whis poleciał do tej linii czasowej, tylko się nie spotkał z Trunksem i Mai. Obserwując Ziemię, zauważył, że nadal tu jesteś, Zamasu mówi do Goku Blacka, ale jego rola jako anioł nie pozwala mu ingerować w walkę między tobą i Trunksem, więc zadecydował polecieć do Kaioshinkai? Do Gałasu, mamy tutaj Gałasu. Whis poleciał do Gałasu, czyli do Kaioshina Wszechświata X, żeby zapieczętować mnie, żeby on mnie zapieczętował, żeby Gałasu w zasadzie zapieczętował Zamasu, żebym nie dołączył do tej walki. Po przybyciu do Wszechświata X, Whis zaalarmował Gałasu i powiedział o tych wszystkich złych rzeczach, które mój sobowtór z jego linii czasowej zrobił, żeby wyegzekwować plan Zero Śmiertelników. Wow, chwilę, moment. Whis pokazuje tutaj Gałasu Zamasu w ciele Goku Blacka i tłumaczy, że to tak naprawdę jest to Zamasu i Gałasu rozpoznał go, ponieważ Zamasu próbował go zabić, tak jak ty zrobiłeś to z innymi wszystkimi bogami. Ale w tym momencie nie było mnie w świecie Kaioshinów. Mam wrażenie, że to być może jest kwestia niedokładnego tłumaczenia, ale jakby to zdanie
Nie wiem, może to ja jestem głupi, ale to zdanie trochę dla mnie nie ma sensu, jakby ten dymek. Pozwólcie, że zapalę troszeczkę światło, aby się zrobiło jaśniej. Jesteśmy już w takiej porze roku, że zaczynam nagrywać jak jest jasno, 10 minut później już jest ciemno. Kiedy wróciłem, zobaczyłem jak Gołasu leży na ziemi, prawie martwy. Udało mi się go uleczyć na czas. Śmiertelnicy robią błędy, ale nauczyłem się, że uczą się na swoich błędach. Podczas gdy ty po prostu eliminujesz ich ze względu na swoją samolubność. Nie mogę pozwolić ci eliminować życia pod moim imieniem, mówi Zamasu. Poleciałem z Whisem na ziemię, żeby naprawić ten błąd. Ten afront, który popełniłeś przeciwko bogom. I żeby pomóc ziemianom zmierzyć się z horrorem, który reprezentujesz, mówi Zamasu. Obrzydzasz mnie! W rzeczywistości nie jesteś wcale lepszy niż ci śmiertelnicy, których tak bardzo chcę wyeliminować, mówi Goku Black. Zamasu i Trunks będą mieli tutaj jakiś szalony tag team. Umieraj, Zamasu, mówi Goku Black, czyli Zamasu w ciele Goku Blacka, ale Zamasu tutaj wygląda na to, że ma jakieś dziwne umiejętności, które są w stanie Goku Blacka utrzymać w jednym miejscu. Jeśli Zamasu jest w stanie uleczyć Gołasu, to znaczy, że będzie też w stanie uleczyć Trunksa i być może zaraz to zobaczymy. Hej, Black! O, co tu się dzieje? Ta rzuca jakąś puszką coli? Czy to jakiś bidon? Hej, Black! Patrz, co dla ciebie mam! Mówi Mai, która rzuca w niego puszką napoju gazowanego spod marki Capsule Corporation. Nie lubię smaku porzeczkowego! I Goku Black umiera. Co tu w ogóle się dzieje? Goku Black? Nie, to chyba jakiś flash był. Jakiś granat błyskowy. Co masz zamiar zrobić? On już nie może walczyć, mówi Zamasu do Mai. Ja dziwnie czuję, oni są teraz w jednej drużynie. Mamy jeszcze nadzieję. Mam prezent. Senzu. Jedna fasolka senzu, którą Mai wkłada do buzi Trunksa. Szybko, zjedz ją. Trunks, jesteś cały? Moja siła się zwiększyła. Okej, Trunks przeszedł jeszcze Zenkai Boosta, ale nadal nie jestem żadnym wyzwaniem dla Blacka. Dlatego ja tu jestem. Scalimy się, używając potary! Czyli Zamasu ma potary dwie. Bo stał się... Nie, przecież on nie miał potar kajoshińskich. Chwila, czy te potary... Nie, Zamasu jak nie był Kaioshinem, to miał jeden kolczyk, czyli jak ma dwa kolczyki, to znaczy, że jest Kaioshinem, został mianowany na Kaioshina być może. Nawet biorąc pod uwagę fuzję, nie jestem w stanie zagwarantować zwycięstwa. Ten sobowtór jest tak potężny, że wątpię w rezultat tej walki. Dzięki. Pokonamy Goku Blacka i udaremnimy jego plan zero śmiertelników. Nie mamy wyjścia, mówi Trunks, który dostaje kolczyk potary od Zamasu. Koła, co tu się dzieje? Ach, nie byłem zdecydowany. Nie byłem wystarczająco czujny, mówi Goku Black. I o co z tym chodzi? Fuzja? Boga i śmiertelnika? Nie wierzę w to. No dobrze, załóż to. Patrzcie, co się dzieje. Niemożliwe. Zamasu i Trunks. Trunks dla pokoju, a Zamasu dla sprawiedliwości. Co stoi przed tobą? To fuzja narodzona z nadziei śmiertelników i z Boga. A fuzja nosi imię Zamanks. Zamanks. Ale jaja, zajebiście to wygląda. I w następnym rozdziale koniec, okej, mamy chyba potwierdzenie tego, że faktycznie 6. rozdział jest ostatnim, który zobaczymy sobie za jakiś czas, jak on już wyjdzie do samego końca. Zamanks. Ale ładnie to wygląda. Elegancko się to prezentuje. Wow! Dużo było akcji, nawet nie musieliśmy czytać kolejnego rozdziału, bo tutaj dużo się wydarzyło. Bardzo, bardzo wam dziękuję za obecność. No i cóż, zapraszam was już teraz na ostatni, chyba podejrzewam, że ostatni, 6. rozdział mangi The Inexorable Distortion, czyli nieubłagane zniekształcenie. Linki do autorów oczywiście znajdziecie w opisie. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, suba, żeby niczego nie przegapić. I widzimy się niebawem w finale tej niesamowitej historii, która przyjęła tak nietypowy obrót spraw, że patrząc na ten obrazek przecieram oczy ze zdumienia. Ale ładnie się to prezentuje. Nie spodziewałem się tego kompletnie, że tak to będzie wyglądać. Okej, dzięki jeszcze raz. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.